Napisał do nas ostatnio pan Bogdan, który poszukuje stylowego auta, które zachwyci jego kobietę. A i pewnie znowu nie podał budżetu. Dokładnie tak i dlatego w najnowszym teście pokażemy wam Astona Martina Vantage. No i sprawdzamy, jak prowadzi się najnowszy Aston Martin Vantage. Na samym początku powinniście wiedzieć, że silnikowo mamy tutaj 4-litrową V8 biturbo zapożyczoną od AMG GTS. Ponad 500 koni mocy, masa momentu obrotowego, nawet więcej niż w Mercedesie. I do tego dostajemy 3 tryby jazdy. To tyle z książkowych informacji, a teraz, tak jak każdy szanujący się obywatel, no trzeba się przełączyć w końcu w tryb tak zwany track. Nie wiem, czy słyszycie różnicę, natomiast pojawiają się strzały z wydechu. Napęd tylko na tył, stety albo niestety. Sama radość z jazdy, ale wiadomo, zimą czy podczas deszczu trzeba będzie trochę powalczyć z przeniesieniem napędu. Jeżeli stoicie w długim korku, to na pewno docenicie bardzo dobry system audio, natomiast na co dzień z pewnością wybierzecie właśnie tryb track i dźwięk silnika. Warto wspomnieć, że w środku znajdziemy też system inforozrywki bezpośrednio pożyczony od AMG GT. Czy to źle? Kurczę, dostajemy sprawdzony niemiecki system, który działa, który jest bardzo intuicyjny. Jakie są wady takiego auta? Jedna z potencjalnych wad może być taka, że wasza kobieta będzie o was strasznie zazdrosna, ponieważ przykujecie uwagę wielu osób jeżdżąc tym samochodem. Szczególnie jeżeli wybierzecie konfigurację, jaką dostaliśmy do testów. Aerodynamika odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, ponieważ powietrze wpadające przez przedni splitter przechodzi kanałami powietrznymi przez całe auto, wypada dyfuzorem zupełnie inaczej niż w samochodach z tymi wielkimi spoilerami. Jak zauważycie, tutaj ich nie ma. Przechodząc do wnętrza, największe wrażenie zrobi na was najwyższej jakości skóra i wszechobecna alcantara. Natomiast jedna z wad, rzeczy, która jest dość kontrowersyjna, to wygląd środkowej części deski rozdzielczej. Osobiście nie wiem, czy bardziej nie podobała mi się ta stara, klasyczna, którą mieliśmy w poprzednich modelach. A co myślą o nim kobiety? W tej materii poprosiliśmy o pomoc Justynę. Długo rozmawialiśmy o wyglądzie zewnętrznym Astona. No właśnie, powiedz mi, co ci się najbardziej tutaj podoba? Wiesz co? Najbardziej podobają mi się te karbonowe dodatki tutaj na dole i na dachu. No to za dach musisz zapłacić ponad 5000 euro, a za te dodatki z przodu, z tyłu i boki, progi 12 000 euro. Natomiast nie wiem, czy ja bym się w pierwszej kolejności nie zdecydował na kute felgi, koszt jedynie 6000 euro. No właśnie, i taka ciekawostka. Wszystkie drzwi w Astonach otwierają się pod kątem 11 stopni, no głównie po to, żeby nie zawadzić o jakiś krawężnik przy wysiadaniu z tego niskiego auta. Jeżeli o tym nie wiedzieliście, zostawcie komentarz pod naszym filmem. Największym zaskoczeniem dla Justyny okazał się jednak niespodziewanie duży bagażnik jak na tę klasę samochodu. Dodatkowo możecie go regulować, powiększać. Zmieści się do niego duża walizka, czy na przykład torba z kijami golfowymi. Jeżeli zamkniecie bagażnik, w którym macie jeszcze parasolkę z grawerem Astona Martina, to przestrzeń bagażowa jest całkowicie niewidoczna dla innych. Przechodząc tutaj do karbonowych dodatków, które znajdziecie również z tyłu, jedna mała uwaga. Opcjonalnie możemy domówić podwójną końcówkę układu wydechowego, która wygląda zdecydowanie lepiej niż ta standardowa. W drugiej części testu zapraszamy na mały eksperyment. Wysłaliśmy Cię najpierw na zakupy na 2 godziny prawdziwego shoppingu. Okazało się, że 2 osoby poprosiły Cię o numer telefonu, zaprosiły na kawę, a teraz zmieniamy całkowicie temat, czyli dorzucamy Ci do tego ładny samochód i zobaczymy, co się wydarzy. Okej. A co? Baw się dobrze? Dzięki. Odcinka będziemy również prezentowali tak zwany fun factor, czyli ocenimy, ile radości z jazdy dają nam prezentowane przez nas samochody. Astona oceniamy 8 na 10. A co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku.